kochani. Dzisiaj kolejny odcinek serii Zrób to sam. Pokażę Wam, jak zrobić z takiego kluczyka do Outlandera taki kluczyk. Kluczyk z 4 przyciskami, za pomocą którego będziemy można uruchamiać zdalnie system klimatyzacji w samochodzie. Czemu mówię klimatyzacji? Bo działa on zarówno latem, jak i zimą, w zależności od tego, co mamy ustawione w samochodzie. Więc samochód albo będzie grzał, albo będzie chłodził. Procedura jest bardzo prosta, należy rozebrać kluczyk, przyultować odpowiedni przycisk u góry i praktycznie to wszystko, bo samochód już jest skonfigurowany, samochód potrafi rozpoznać sygnał z tego 4 przycisku i potrafi poprawnie zareagować. Pomysł na zrobienie tego podsunął mi kolega z internetu, również właściciel Outlandera PHEV. Dzięki, Jarek, za to. Natomiast postanowiłem zrobić film dla Was właśnie, abyście mieli to pod ręką, dla wszystkich tych, którzy subskrybujecie mój kanał, oglądacie. Dzięki Wam za to. Filmik jest dosyć krótki, starałem się w nim opisać wszystkie potrzebne kroki i elementy, które należy wykonać. Przyda się podstawowa zdolność lutowania, lutownica. Zakupiłem odpowiednią obudowę i dodatkowy kluczyk na jednym z bardziej znanych portali wschodnioazjatyckich. Cena tej zmiany wyniosła, nie wiem, strzelam około 10 zł, 15 łącznie z kluczykiem, może 20. A jak to wszystko wyszło, zobaczcie i ocencie sami. Zapraszam. Tak więc zaczynamy. Nasz oryginalny kluczyk, 3 przyciski. Naszym celem jest zastąpić go nowym kluczykiem 4-przyciskowym, który w miejscu przycisku Panic będzie włączał nasz system pokładowej klimatyzacji. Do tego celu użyjemy przycisku, który zakupiony został na jednej z aukcji. Malutki przycisk lutowany wprost do płytki. Sprawdźmy, jak wygląda zamiennik. Wygląda idealnie jak oryginał. Ma wszystko w sobie. Pora otworzyć oryginalny kluczyk. Robimy to przez wciśnięcie delikatne i przekręcenie śrubokrętem obudowy. Wszystko wygląda tak samo. Mamy płytkę, która zabezpieczona jest przez gumową izolację, aby nie dostawała się do środka woda. Zdejmujemy gumkę i widzimy całą płytkę, na której są 3 oryginalne przyciski i miejsce na 4 przycisk po prawej stronie. Naszym celem będzie połączenie tej lewej części przycisku z punktem TP6 dowolną ścieżką. Oczywiście wszystkie prace prowadzimy z wyjętą baterią, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym uszkodzeniem któregokolwiek elementu. W tym miejscu muszę wspomnieć, że musimy wyłączyć oryginalne działanie przycisku przez odizolowanie jego lewej strony od płytki, tak aby naciśnięcie nie powodowało zwarcia. Wykorzystamy ten przycisk do zwarcia masy z punktem TP6. Ja wtedy do tego celu użyłem taśmy dwustronnie klejącej, która świetnie nadaje się do przytrzymania przycisku, a również odizoluje go od punktów na płytce. Trochę zabawy było z prawidłowym umocowaniem elementu. Jest on dość mały i dość delikatny, natomiast taśma klejąca tutaj nam pomogła i utrzymuje przycisk w miarę poprawnym miejscu. No jak widać, spasowanie nie jest idealne. Nóżka przycisku nie dotyka punktu na płytce, natomiast udaje mi się to jeszcze troszkę poprawić i potem lutowaniem załatwi resztę. Najpierw lutujemy górną nóżkę, potem dolną. Obie są zmostkowane, dlatego nie ma to znaczenia. Natomiast przylutowanie ich obu zapewnia dobre, trwałe przymocowanie przycisku do płytki. Pierwszy mój pomysł, jak widać, oparłem o krótki przewód znaleziony we własnych zasobach. Mocujemy go do punktu TP6 i potem, ustalając długość tego przewodu, będę go mocował do jednej z lewych nóżek przycisku.
właściwa długość, zacynowanie drugiej końcówki i przylutowanie jej do jednej z nóżek przycisku. Całość nie wygląda najgorzej, mocowanie jest stabilne, natomiast okazało się, że po założeniu gumki i włożeniu całości do obudowy widać wyraźnie, że przewód jest w miejscu, w którym gumka jest zgrubiona, a to powoduje odsunięcie płytki od przycisków i jak widać żaden z przycisków nie działa. Postanowiłem zmienić ścieżkę prowadzenia tego przewodu bardziej w środku, aby nie znajdował się on pod zgrubieniem gumki. Czyli jeszcze raz cała procedura: skrócenie przewodu i przylutowanie go w innym momencie, w innym miejscu. Starałem się poprowadzić przewód tak, aby nie znajdował się on na boku płytki, w miejscu, w którym gumka jest pogrubiona. Przylutowanie wygląda stabilnie, test gumki, widać wyraźnie, że przewód jest bardziej w środku. No ale niestety po złożeniu okazało się, że tylko skrajne przyciski reagują. Dwa środkowe w dalszym ciągu nie przylegają dokładnie i odległość przycisku od płytki jest za duża. Zatem i ta próba okazała się niepowodzeniem. Stwierdziłem, że grubość przewodu jest za duża i zrobię nowe połączenie, które będzie łączyć te dwa punkty wprost drutem bez izolacji, a za izolację będzie robiła taśma klejąca, która oddzieli drut od płytki. Grubość tego przewodu nie ma znaczenia, jego jedynym zadaniem jest przekazanie sygnału zwarcia. Zatem kleimy taśmę jak najbliżej punktu TP6, aby po drodze nie było żadnych innych elementów, które nasz drut mógłby zewrzeć. No i zabieramy się za lutowanie. To powinno być już proste. Najpierw troszkę cyn na koniec drutu, aby było łatwiej. Dolna lewa ścieżka i punkt TP6. Mocowanie wygląda na prawidłowe, nie ma żadnego innego zwarcia. Należy uciąć resztę przewodu i próba. Jak widać, gumka przylega dokładnie, idealnie. Włożenie wszystkiego do obudowy, test przycisków. Środkowe przyciski działają, zatem wszystko wydaje się poprawnie. Po złożeniu obudowy jednak, jak widać, okazało się, że przycisk nowy jest cały czas wciśnięty. Miejsca jest tak mało, że obudowa kluczyka wciska go do płytki. Rozwiązaniem tego problemu okazała się wymiana gumki. Jak zauważyłem, oryginalna gumka z przycisku jest wykonana z wyraźnie cieńszej gumy, a co za tym idzie, pozostawia więcej miejsca w obudowie i przycisk swobodnie może pracować. To rozwiązanie okazało się skuteczne. Nic nie jest wciśnięte w trybie normalnym. Wszystkie przyciski działają tak jak powinny. Zatem myślę, że kluczyk zrobiony. Teraz tylko wystarczy wsadzić oryginalną surówkę z oryginalnego kluczyka i zadanie uważam za wykonane. Nie pozostaje nic innego jak pójść do samochodu i sprawdzić, czy prawidłowo komputer odczytuje sygnał z kluczyka. Kluczyk zrobiony, samochód przygotowany. To, co się powinno wydarzyć, to mrugnięcie 3 razy światłami kierunkowymi, kierunkowskazami jako znak, że samochód przyjął zadanie i zamknął drzwi.
Spróbujemy. 2 szybkie kliknięcia. Zgadza się. Samochód potwierdził przyjęcie komunikatu i włączenie systemu grzania. Możemy sprawdzić, że drzwi są zamknięte. Pomimo tego, że lusterka się nie zamknęły, czyli w sumie nie zostało wykonane zamknięcie drzwi, samochód był cały czas zamknięty. Także można to przyjąć jako sposób na zamykanie drzwi z włączeniem grzania jednocześnie. Jeszcze jedna próba. 2 razy ściskamy kluczyk. Zgadza się. Wszystko działa poprawnie. Zróbmy jeszcze jedną próbę. Myślę z odległości 50 metrów. Zobaczymy, czy zadziała. Jak widzieliście, światła kierunkowskazów zareagowały, czyli system został uruchomiony. Jak widzieliście, nasza przeróbka działa wyśmienicie. Każdy z przycisków działa łącznie z nowym 4. Działa on z takiej samej odległości jak wszystkie inne przyciski. Nie mierzyłem tego, ale spokojnie, myślę 50-100 metrów na twardej przestrzeni samochód zareaguje. Dla mnie jest to super zmiana. Wciśnięcie przycisku, uruchomienie grzania, teraz zwłaszcza zimą, jest bardzo szybkie, bardzo proste. W porównaniu z aplikacją na Wi-Fi, która wymagała wpierw połączenia się z samochodem, odpalenia aplikacji, poczekania aż się zesynchronizuje aplikacja i potem włączenia, które nie zawsze za pierwszym razem działało, nie zawsze samochód odczytywał sygnał prawidłowo. No to obecnie jest to dosłownie sekunda. Poprzednio było to nawet minutę, zanim odpaliłem grzanie z telefonu komórkowego. Także ja jestem zadowolony. Myślę, że tak samo latem chłodzenie będę używał bardzo często. Tym bardziej, że chłodzenie, klimatyzacja zużywa dużo mniej prądu i może chodzić dłużej. Jedyny minus, jaki widzę tego rozwiązania, to jest brak możliwości wyłączenia pracy klimatyzacji. Jak już ją włączymy, to nie da się jej z kluczyka wyłączyć. Można to zrobić z aplikacji, z telefonu albo przez po prostu otwarcie drzwi w samochodzie. W przeciwnym wypadku będzie to pracowało tak długo, jak jest zaprogramowany samochód, czyli między 10 a 30 minut. Natomiast jeżeli wiemy, że wychodzimy na chwilę do sklepu, chcemy utrzymać ciepło w samochodzie, jest to rewelacja. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Jakieś komentarze, jakieś pytania zostawcie pod filmikiem. Za wszystkie łapki w górę i w dół. Będę wdzięczny. Do zobaczenia. Dzięki.